tym momencie tkanina jest moim narzędziem i to jest materiał, w którym się odnajduję. Zawsze myślę o moich pracach jako takim kolażu z tkaniny, ale też czasami mam wrażenie, że tworzę płaskorzeźbę. A czasami łapię się na tym, że nazywam to malarskim, nie wiem, obrazem z tkaniny, ale to nie do końca tak jest. Nazywam się Małgorzata Mirgatas. Jestem romsko-polską artystką, mieszkam w Czarnej Górze. Kończąc Akademię Sztuk Pięknych, moim głównym tematem prac stała się historia i kultura romska. Tym tematem stały się najbliższe osoby na początku, a później tematy, które dotyczą społeczności romskiej i których chciałabym sama na przykład się dowiedzieć i opowiedzieć. Zazwyczaj zaczynam swoją pracę od kwarendy. Pomagają mi przy tym kolekcje muzealne i wszystko to, co mają w archiwach dotyczące społeczności romskiej. I często jest tak, że wystarczy jeden obrazek czy jedno zdjęcie, które po prostu nasuwa mi nową ideę albo nową myśl, co mogłabym zrobić. To jest ten jeden jeszcze. Jest mniejszy. Mniejszy. Jest twoja mama? Tak, moja mama. I ręce, jeszcze głowy i to będzie można zszywać. Korzystam też ze swoich własnych archiwów, ale też archiwów, które posiada mój wujek Andrzej Mirga. Tam jest jakby cała nasza rodzina i większość z nich już nie żyje i mogę nadal jakby opowiadać ich historię i to, jak ważni dla nas byli. Niektórzy przeżyli i II wojnę światową, i komunizm, i mamy o nich przeróżne historie i możemy to nadal tak jakby przekazywać z pokolenia na pokolenie o osobach, których już nie ma. Myślę, że jestem bardzo wdzięczna, że te zdjęcia mam i że wujek pozwolił mi pracować nad nimi. Zazwyczaj nie pokazuję tych zdjęć w ogóle na wystawach. Przetwarzam to, co widzę na fotografii, ale nie pokazuję oryginału. To jest też dla mnie bardzo ważne, żeby tego nie udostępniać. Nie chcę absolutnie zawieść zaufania osób, które po prostu dzielą się ze mną swoim życiem. A gdzie jest jeszcze ten zielony materiał? One wszystko tutaj poukładały, ja teraz nie mogę znaleźć. Te dwa ostatnie kawałki tutaj znalazłam. Cholerka. O jest, mam. Masz? Mam. To, że sama zaczęłam szyć i sama zaczęłam tworzyć pracę w tkaninie, było to jakby następstwem tego, co działo się też u mnie, gdzie moja mama szyła ubrania, czy babcia szyła dla każdego z nas jakieś ubranko, więc ta tkanina była takim elementem mojego życia. Będąc w ciąży nie mogłam rzeźbić i najpierw zaczęłam malować i też używać ubrań, do których już się nie mieściłam z logicznych powodów. Że tak powiem, jestem osobą, która przywiązuje się do niektórych rzeczy, więc po prostu było mi ciężko rozstać się z pięknymi ubraniami, kolorami i tak dalej. Więc tak jakby włączałam je w obraz i tak jakby obraz stawał się też po części i malarski, i też tkaninowy. To był ten moment, kiedy tkanina tak jakby stała się moim takim narzędziem. Teraz wyciągnę. Okay. No, ale teraz właśnie jak się to trzymi razem, to wygląda jak jedna tkanina. Tak, to prawda. Ja sobie tylko stanę. A ty masz te nogi? Materiały, które tutaj widzicie w pracowni, po części jakby pochodzą od osób, które znam. Ubrania mojej mamy, siostry, ciotek i tak dalej. Nawet moje asystentki przynoszą od swoich sąsiadek, bo też wiedzą, że potrzebujemy ubrań używanych. Każda tkanina, która została mi dana, jest dla mnie szczególna, bo ma w sobie ten nośnik energii tej osoby, ale też emocji. Sam materiał nie jest tak ważny jak to, co kryje się za postacią i za daną osobą. Wydaje mi się, że historia i to, kim one są i jak tworzą naszą to jakby część kultury i jak walczą w sumie też o swoją tożsamość, to jest chyba najważniejsze. To ja wolę ją przesunąć troszeczkę. No. Dobra. Czekaj, żeby tam było
Wychowałam się w Czarnej Górze. Tak naprawdę nie chciałabym w ogóle nigdzie indziej mieszkać. Wiesz, blisko Tatr, masz blisko las, rzekę, naturę. Mam też przyjaciół, rodzinę, więc to miejsce jest bardzo ważne dla mnie. Masz po prostu 3 różne społeczności, które żyją obok siebie. Spiska, góralska i romska. Wiem, że jesteśmy częścią kultury większościowej i to jest jakby takie bogactwo dla innych. Czy tak jest przez innych odbierane? Nie wiem. Czasami myślę, że nie. Od studiów to myślenie o tym, w jaki sposób stać się bardziej widzialnym, nie być na marginesie, przeciwdziałać stereotypom, przeciwdziałać antycyganizmowi jest dla mnie kluczowe. Stary maleńki. Mieszkając na osiedlu romskim, mając rodzinę romską, widząc co się dzieje, martwiąc się o różne rzeczy, martwiąc się o przyszłość swoich dzieci, no nie mogę zrezygnować z pewnych jakby tematów. Ahine haline heguş katwa. Hi mushna w palisty zadzwonił kiedy kajdziamna. Jawnahi. Często sięgam po pracę z XV wieku, z XVI, XVII, XVIII i tak dalej. Ani jedna z tych prac nigdy nie była w ogóle tworzona i opowiadana przez Romów. Zawsze to jest wizerunek odtworzony ręką nieroma, czyli po prostu masz coś, co zostało tak jakby w pewien sposób zawłaszczone ten obraz. I okej, jeżeli on jest pozytywny i jeżeli jest częścią naszej historii i kultury, ale oczywiście są prace, które są negatywne, stereotypowe, powielane przez kilka stuleci i tak masz wrażenie, że to jest kopia jednej pracy. I wiesz, i są też prace, które są jakby mają pewne sentencje, które są bardzo rasistowskie, które są stygmatyzujące na wieki i którym, wiesz, dokładnie mówi ci, dlaczego nas nienawidzą i dlaczego po prostu później były to powielane. You don't see names. They always call them, you know, in the same way. Look. This one, you see this is the images. It's really beautiful, I think. Of course, she's the gypsy. I give them the name like Madonna. Dlatego ocieplam te postacie, które widzę na tych wizerunkach i chcę im nadać pewnej godności i szacunku, który im się należy. Myślę, że to jest takie przeciwdziałanie dyskryminacji i rasizmowi. Żyjąc w tym czasie, który teraz mamy, nie jest łatwo i nie można po prostu być biernym w pewnych rzeczach i tematach. Okej, tyle. No,